Cześć! W tym filmie będziemy testowali maszynkę do golenia pleców, taką ręczną, która wygląda w ten sposób. Kupiłem ją na Allegro, ale możecie ją kupić w wielu różnych sklepach. Po prostu możecie ją kupić wszędzie, nawet w chińskich sklepach. Wygląda ona w ten sposób, czyli plastikowa rączka długości 45 cm, na której końcówce znajduje się, teraz jest chroniona, ale potem przejdziemy, jak ona wygląda, głowica tnąca i macie za jej pomocą sobie właśnie golić plecy. Jak sami się domyślacie, moi kochani widzowie, ja bardziej przypominam małpę niż człowieka. Ogólnie jestem brakującym ogniwem Darwina, dlatego że no jak widzicie, ja mam zarost praktycznie na całym ciele. Mam tyle tego testosteronu, że jestem zarośnięty jak małpa. Bardziej przypominam neandertalczyka. Może nie z gęby, ale z pozostałej części ciała na pewno. Więc taka maszynka, no myślałem, że warto będzie ją przetestować. No dobra, tak jak na początku powiedziałem, maszynka na długości ma tutaj rączkę 45 cm, tutaj głowica może mieć 13 do 14 cm szerokości. Cała maszynka jest, jak widzicie, manualna, to nie jest żadna elektryczna. Jest to prosty badziew, za który ja dałem 30 zł, ale widziałem, że możecie je kupić od 29 do nawet 55 zł. Dobra, w tym filmie też się dowiecie, czy warto coś takiego kupić, nawet zobaczycie, jak to działa. Ale przejdźmy jeszcze, jak to w ogóle jest zrobione. Jest ogólnie plastikowa rączka, ona nie jest ruchoma i głowica tutaj też jest nieruchoma. Oczywiście całe te ostrze jest takim tutaj zabezpieczone na rzepy. O, wygląda w ten sposób, czyli powiedzmy sobie, ta cała głowica jest nieruchoma, nie? Tutaj się nic nie rusza, nic nie odgina, nic inaczej mówiąc też nie dostosowuje do waszych profilu waszego ciała. Tutaj na rączce, czyli jest umieszczone ostrze, no i to ostrze jest zabezpieczone takim plastikiem, który ma w sobie ząbki. Czyli inaczej mówiąc, jak będziecie ciągnęli po swoich plecach, to nie będzie was tu od razu cięło, nie zrobi z was frytek ani talarków z tego powodu, że jest to całe ostrze zabezpieczone właśnie tym plastikiem. Wasze włosy z pleców trafiają między te ząbki plastikowe i trafiają prosto na te widoczne, prześwitujące przez te ząbki ostrze. I te ostrze ścina wasze włosy. Bo do golenia jajec ja wam jej nie polecam z tego powodu, że ja aż tak nie ufam temu zabezpieczeniu i moglibyście sobie coś łatwo być może chlasnąć. Ale jeżeli będziecie ją używali na plecach, to na pewno ona was nie zrani. Oczywiście maszynka, sprzedawca napisał, że można ją używać na mokro, na sucho. Chodzi mi o to, że możecie pod prysznicem, kiedy się myjecie, jej używać, albo po prostu na sucho lecieć po plecach. Od razu wam powiem, że na mokro ja bym jej nie używał z tego powodu, że włosy wam do pleców się przecież wtedy bardziej przyklejają. Jak są mokre, ciężej je będzie ściąć niż kiedy są takie bardziej puszyste i możecie je łatwiej wejść w tą maszynkę. No i dobra, i czy ten sprzęt warto kupić? Od razu wam powiem, nie warto. Z tego powodu prozaicznego, że to nie może działać. Nie może działać dlatego, że ta głowica jest nieruchoma, więc jak będziecie sobie próbowali golić plecy, ciągnąć, to pamiętajcie, wasze plecy to nie jest deska jak stół. One nie są po prostu proste, tylko mają profilowania. Profilowanie przy łopatkach, tam gdzie jest kręgosłup to są zagłębienia, a ta głowica się nie rusza, więc żeby dobrze ta maszynka dolegała, to musicie pod tym kątem ją takim gdzieś ciągnąć, tak jak ja teraz, czyli prosto, żeby głowica szła wzdłuż, powiedzmy sobie, waszej skóry. Więc wy sami, jeżeli chcecie sobie golić plecy i być tacy super, no to nie dacie rady tego same oddzielnie wykonać. Czyli nie dacie rady ogolić swoich pleców w sposób jakiś równy, gładki, a w te zdjęcia, które są obok, to już w ogóle nie wierzcie, dlatego że ta maszynka nie zgoli wam waszych pleców w inny sposób niż krótko, bardzo krótko przyciąć włosy na plecach. Ona nie będzie goliła was, że tak jak na twarzy, że gładka będzie skóra. Oczywiście ten sprzęt działa na tej zasadzie samej co maszynki do golenia przykładowo jednorazowe, takie zwykłe manualne maszynki do golenia waszej twarzy, bo to jest ta sama zasada. Ostrze, tylko że ostrze jest dodatkowo zabezpieczone. Jakbym posmarował się pianką do golenia, no to teoretycznie mógłbym się golić taką maszynką też zarost. Tylko pamiętajcie, maszynki do golenia twarzy są mniejsze, więc każde ten, powiedzmy sobie, zagłębienie, wypukłość na waszej twarzy można łatwo to operować. Tutaj ręką możecie sobie wymieniać ten kąt. Natomiast jak łapiecie taką maszynkę i macie ciągnąć ją w jakiś tam sposób, no to nie jesteście w stanie uzyskać kątu równego styku z waszą powierzchnią ciała we wszystkich miejscach na waszych plecach, a inaczej mówiąc dokładniej, w większości miejscach waszych pleców, szczególnie w okolicy kręgosłupa czy łopatek, nie jesteście maksymalnie w stanie
osiągnąć jakiegoś kąta sensownego do cięcia tych włosów. Czyli kupujecie sobie taką maszynkę i teoretycznie powinna ona Wam pozwolić samemu o siebie zadbać, żeby się ogolić na plecach. To nie zadbacie o siebie i nie macie szans, żeby się ogolić na plecach czymś takim. Gdyby czasami ta głowica była ruchoma i ona się dopasowywała do Waszego ciała, czyli po prostu się ruszała, że kijek, ten trzonek by był nieważny, a tutaj się samo dopasowywało od przyciśnięcia, wtedy by to działało, ale na sztywnej głowicy niestety nie ma to prawa działać. Dobra, zaraz Wam pokażę, jak to działa na rękach, bo mam idealnie owłosione. Maszynkę próbowałem, powiem Wam, że z 10 czy 15 minut próbowałem tym ruszać po plecach i naprawdę jest to do kitu. Nie dość, że jest to dosyć nieprzyjemne, dlatego że te ostrze działa niby dobrze, one nie szarpie, ale czujecie takie ciągnięcie, takie mało coś przyjemnego ogólnie i widać nawet w samym tym odczuciu na plecach, że to się źle dopasowuje do Waszych pleców i nie ma się szansy ogolić ich prawidłowo. Czyli tu gdzieś będzie gładko, a tam gdzie indziej będzie jakaś kępka, bo po prostu za cholerę tą maszynką się nie złapiecie, żeby ją wygolić, bo nie złapiecie tego kątu, bo końcówka jest jej nieregulowana. No dobra, przed testem jeszcze tylko powiem, że jeżeli macie kogoś do pomocy, kupcie sobie maszynkę do strzyżenia włosów, czyli na głowie. One kosztują 3 dychy, takie najtańsze i ktoś Wam po prostu przejedzie tam tą maszynką, Wam wygoli plecy bez problemu. Jeżeli nie macie kogoś do pomocy lub sami chcecie, bo nie chcecie komuś Waszej najbardziej słodkiej tajemnicy zdradzać, czyli Waszych pleców, to wtedy sobie kupcie coś lepszego. Czyli są też maszynki ręczne lub nawet elektryczne do golenia pleców, które się dopasowuje głowica do kątu pochylenia i one są jeszcze elektryczne na przegubowym takim połączeniu i one działają spoko. Natomiast no to od razu Wam mówię, jest wydatek pieniędzy nadaremno. Więc za ten film, że Was uratowałem od wydatku kilkudziesięciu złotych, powinniście dać subskrypcję, plusa i polubić kanał i w ogóle sami wiecie. Dobra, jak to dziadostwo działa? Skrótowo Wam mogę pokazać na moim super owłosionym ręku. Czyli powiedzmy sobie, że pojedziemy tym tutaj i jak widzicie działa to dupnie. Tutaj na niej nie mam jakoś jednakowo ułożonego kątu włosów, czyli tak jak na plecach. No ludzie nie mają tak jak na głowie jednego w jedną stronę włosu spadku, więc można by przyjąć, że tutaj mam do przodu włosy bardziej kierowane. Przejedźmy sobie tym wychajstwem. Jak widzicie, nawet na ręce ciężko mi złapać odpowiedni kąt tej maszynki, bo jest po prostu niewygodnie. No i jeżdżę tym dziadostwem. To jak widzicie, w samej tej głowicy maszynki, no są te włosy trochę wycięte, takie wiszące, no ale na ręce nie widać prawie, że różnicy. Widać, że są może tutaj trochę krótsze włosy, ale jakiejś tam różnicy sensownej nie widać. No tak działa ta maszynka mniej więcej właśnie też i na plecach. Czyli widzicie, ona podcina trochę włosy, a może nawet i nie widzicie, bo ja widzę, że tutaj są krótsze, trochę przycięte, ale nie jest to dokładnie przy skórze wycięte. Dobra, innymi słowy, no nawet ręki nie jestem w stanie tym ogolić. Tak to działa. Ja powiem Wam, że o ile plecy mi jako tako podcięło włosy, ale też podcięło topornie, bo przez 15 minut musiałem tym szpachlować, żeby był jakikolwiek efekt, a ostrze jest bardzo ostre mimo wszystko, tylko nie da się na niej złapać tego kątu sensownego do cięcia. A więc innymi słowy, czy kupić taką maszynkę, jak się sami już domyślacie pewnie, absolutnie moim zdaniem prywatnym jest to wydatek nadaremny. Jest to po prostu zwykły śmieć, który można wyrzucić do śmieci. Pobawicie się nim trochę, na końcu będziecie niezadowoleni i tak z efektu, a z opinii niektórych, co czytałem, też te rączki potrafią się łamać, bo to jest taki badziew. No i w naszej skali od 1 do 10, jak mamy oceniać różne produkty, ja za niego dałem 29 zł. Ja bym ocenił go na ocenę 1 na 10. Jeszcze nigdy żadnego produktu nie oceniłem na 1 na 10, czyli najgorszą ocenę, jaką można dać. Powiem Wam, ale ten muszę tak ocenić, dlatego że nie dość, że nie działa, to jeszcze dosyć dużo kosztuje, a jest totalnie beznadziejnie wykonany. Za 29 zł to możecie sobie kupić maszynkę elektryczną do golenia głowy, na przykład Esperanzy bodajże, i ogolić plecy, jak Wam ktoś pomoże. Ja osobiście tego sprzętu Wam nie polecam, nawet bym przestrzegał przed tym dziadostwem. Dzięki za zobaczenie tego filmu. Zapraszam na następne, jak Ci się ten podobał, dlatego że na moim kanale już mnóstwo różnych setek rzeczy testowaliśmy, ale też jest wiele innych ciekawych tematów. Polecam się do subskrypcji, do komentarza, co sami o tym sądzicie. Jak znacie jakiś inny, lepszy sprzęt, to możecie też polecić. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Cześć!